Poprzednim razem pokazałem, jak naprawić porysowaną lub źle pomalowaną szybę modelu. W tym filmie zaprezentuję moją metodę, jak wykonać maskowanie. Szyba testowa ma dwie specyficzne cechy, które przydadzą się do tego testu. Z zewnątrz jest wklęsła w stosunku do reszty części, natomiast od środka jest wypukła. Umożliwi to zaprezentowanie dwóch różnych technik maskowania. Zazwyczaj jednak szyby są równomiernie gładkie z delikatnie zaznaczoną granicą malowania. Szyby wklęsłe oraz gładkie najlepiej maskować elastyczną taśmą, np. firmy Tamiya. Odcinamy odpowiedni kawałek taśmy i starannie przyklejamy, dopasowując do granic wypukłości. Klejenie rozpoczynamy od miejsc z rogami, gdzie możemy łatwo dopasować koniec taśmy. W miejscach łuków przyklejamy taśmę tylko jedną krawędzią, dokładnie dopasowując do łuku. Taśmę z drugiej krawędzi nacinamy drobnymi nożyczkami w dwóch miejscach i zaklejamy. Koniec taśmy przycinamy, dopasowując do rogów szyby z drugiej strony. Jeśli szyba nie ma zakończeń z rogami, to najlepiej zrobić łączenie taśmy na długich brzegach. Z drugiej strony szyby wyraźnie widać, gdzie taśma nie jest jeszcze przyklejona i trzeba ją docisnąć. Drugą część taśmy przyklejamy na zakładkę z pierwszą częścią, dokładnie dociskając miejsca łączeń. Na szybach gładkich maskowanie robi się odrobinę trudniej, ponieważ trzeba kontrolować z drugiej strony szyby dokładność przyklejania taśmy. Zasada maskowania jest jednak dokładnie taka sama. Mając zamaskowane brzegi szyby, możemy zakleić resztę. W tym celu używamy kawałków papierowej taśmy maskującej. Taśmę docinamy mniej więcej do kształtu szyby, tak aby zachodziła na taśmę elastyczną. Aby ułatwić sobie odklejanie, to jeden róg kawałka taśmy zaklejamy do środka. W ten sposób maskujemy całą szybę, zazwyczaj 4 kawałkami taśmy. W ten sam sposób maskujemy również szybę z tej strony, co jest wypukła. Po tej stronie szyby na krawędziach wykonujemy maskowanie z użyciem płynu maskującego. Płyn jest na tyle gęsty, iż przy odrobinie wprawy da się malować tylko do krawędzi wypukłej szyby. Osobiście nie lubię tej metody, ponieważ zazwyczaj muszę poprawiać maskowanie 2, a nawet 3 razy. Płynem maskującym uszczelniamy też podejrzane miejsca łączenia taśmy elastycznej i papierowej. Po wyschnięciu płynu na pędzelku bez problemu usuwamy go w całości starą szczoteczką do zębów.
Jeśli szyba ma być pomalowana tylko z jednej strony, to całość drugiej strony maskujemy taśmą. Nadmiar taśmy przycinamy na kształt szyby, zostawiając niewielki wystający brzeg. Tak przygotowaną szybę możemy już pomalować, zazwyczaj na półbłyszczący czarny kolor X18. Malowanie robimy bez podkładu, jednak dobra farba powinna wystarczająco kryć i trzymać się szyby. Zdejmowanie maskowania teoretycznie powinno się robić, kiedy farba jest jeszcze świeża. Ja osobiście jednak wolę, jak farba już wyschnie i zdejmuję maskowanie zazwyczaj na drugi dzień. Zdejmowanie zaczynamy od środka, tam gdzie mamy zagięte rogi taśm papierowych. Następnie zdejmujemy taśmę elastyczną lub usuwamy płyn maskujący. Jeśli szyba ma być przyciemniana na całej powierzchni, musimy zrobić drugie malowanie. W tym celu dodatkowo maskujemy część już pomalowaną na czarno. Teraz możemy drugi raz pomalować szybę, na przykład na przeźroczysty szary kolor Smoke X19. Po zdjęciu maskowania szyba jest gotowa i wygląda całkiem elegancko. Czasami zdarza się jednak, że zostaną nam niewielkie zacieki farby od błędów maskowania. Radzimy sobie z nimi w taki sposób, jak podałem w teście naprawy źle pomalowanej szyby. W moim przypadku okazało się, że pomyliłem rozcieńczalnik z płynem do czyszczenia aerografu. Skutek był taki, iż natychmiast szyba zmatowiała i musiałem zmienić rozcieńczalnik. Do usuwania zacieków używamy patyczków bawełnianych z ostrymi trójkątnymi zakończeniami. Efekt końcowy na szybie testowej jest taki, iż jednak widać skutki testów oraz eksperymentów. Widać ślady po teście klejów oraz widać też, że można było jednak dokładniej wykonać polerowanie. Widoczne są również odkształcenia z testu usuwania farby oraz z pomyłki rozcieńczalników. Na szczęście jest to tylko szyba testowa i nie muszę tego ponownie poprawiać. Wszystkim życzę jednak, aby ich szyby wychodziły perfekcyjnie i nie wymagały żadnych poprawek.